Jest takie mądre szwedzkie powiedzenie, że tylko krowa nie zmienia poglądów. I bardzo głęboko do serca to powiedzenie wzięli sobie Szwedzi z Volvo, ponieważ jakiś czas temu ogłosili światu, że koniec silników spalinowych. Są nieekologiczne, smrodzą, więc my będziemy już robili tylko elektryki. Wszędzie, w małych, w dużych, w średnich, w każdym samochodzie będzie wszystko elektryczne. Do tego stopnia, że planowali nawet wycofać całkowicie z produkcji Volvo XC90 i zastąpić je całkowicie elektrycznym EX90, ale w ostatniej chwili poszli po rozum do głowy. I mamy nowe XC90. Nie tylko w pluginie, ale także czysto spalinowe. Oto ta wspomniana krowa. Nowa krowa, choć nowa to zdecydowanie nadużycie, ponieważ samochód, który jest produkowany od 2014 roku, czyli przez 11 lat ciągiem, doczekał się po prostu liftingu. Czy nawet nie powiedziałbym, że to jest gruntowny lifting, bo tak naprawdę zmieniono tutaj tylko kilka elementów. Poznać możecie wersję poliftową po nowych zderzakach i całkowicie nowej atrapie grilla, chłodnicy, która ma, jak widzicie, z tej strony w prawo pod skosem, a z tej strony w lewo pod skosem te użebrowania. No i nowe są reflektory i rzeczywiście one są nowe, choć nawiązują do starych. Jak rzeczywiście się je zaświeci, no to trochę inaczej wyglądają tutaj te LEDy do jazdy dziennej. Nadal jest to młot tora, tylko jakby pociągnięty trochę inną linią, wyraźniejsze. Jednocześnie jest ten przód taki trochę wygładzony, tak bym powiedział. Poza tym nie zmieniło się tutaj absolutnie nic. Jak patrzymy na bryłę samochodu z boku, to co się zmieniło, to wypełnienie tylnych lamp i one są delikatnie przyciemnione teraz, te klosze. I to by było na tyle zmian stylistycznych z zewnątrz. Wewnątrz jest ich trochę więcej, do tego przejdziemy. Testowaliśmy już nową XC90 w wersji T8, czyli hybrydę typu plug-in. Tu możecie sobie obejrzeć jej test. Natomiast tym razem na warsztat wjechała wersja spalinowa B5. Diesla w tym samochodzie już nie uświadczycie. To trzeba powiedzieć na wstępie, chociaż moim zdaniem, z którym oczywiście nie musicie się liczyć, diesel do tego typu samochodów jest jednostką najbardziej optymalną, szczególnie jeżeli jeździcie zapakowani po dach w dłuższe trasy na wakacje. No ale grunt, że pozostała XC90 również czysto spalinowa, choć czysto spalinowa nie do końca jest prawdą, ponieważ ten silniczek dwulitrowy, czterocylindrowy, o mocy skromnej, bo 250 koni, biorąc pod uwagę gabaryty samochodu, i mający niewiele newtonometrów, bo 360, pożeniono tutaj z układem elektrycznym mild hybrid. I ten układ elektryczny też nie jest tutaj zbyt mocny, ponieważ silnik elektryczny ma zaledwie 13 koni mechanicznych i tylko 40 newtonometrów. A to oznacza, że pełni bardziej rolę takiego rozrusznika-generatora niż rzeczywistego silnika pozwalającego nawet ruszyć tym samochodem tylko na elektryce. Chodzi o to, żebyśmy mieli żeglowanie, sprawniejsze włączanie systemu start-stop na skrzyżowaniach, żeby uruchamiał wtedy ten silnik nie taki typowy rozrusznik, tylko właśnie ten silnik elektryczny, bo jest to szybsze, sprawniejsze, mniej odczuwalne z punktu widzenia kierowcy, a pozwala zaoszczędzić kapkę paliwa w momencie na przykład, kiedy stoimy na skrzyżowaniu z wyłączonym silnikiem. Zobaczcie, jak wysoko się i prawie pionowo podnosi maska. Ta komora silnika tutaj spokojnie pomieściłaby jakiegoś sześciocylindrowca. No ale takich rzeczy już w Volvo nie uświadczymy od bardzo, bardzo dawna. Ten silnik oczywiście ma też zastosowanie w pchewie. Jest podstawą tego pchewa T8, którego Wam pokazywaliśmy. Natomiast tam jest wzmocniony do 310 koni, tutaj ma 250 koni. To, co różni T8 od B5 i co może niektórych przekonać właśnie do zakupu tego auta, a nie hybrydy typu plug-in, to jest po pierwsze cena, bo to jest 50 000 złotych mniej, a po drugie napęd na 4 koła, ponieważ w pluginie jest to rozwiązane tak, że za napęd przodu odpowiada silnik spalinowy, a za napęd tyłu odpowiada silnik elektryczny. Więc jak mamy za mało energii w akumulatorze, to jedziemy samochodem tylko z napędem na przód. Jak jedziemy w trybie elektrycznym, jedziemy tylko samochodem z napędem na tył. Powyżej pewnej prędkości w ogóle elektryk przestaje tam działać, już jedziemy samochodem tylko przednionapędowym, nawet jeżeli mamy energię w akumulatorze. Tutaj mamy zupełnie inne rozwiązanie. Tutaj mamy wał, który normalnie przenosi nam moc i moment z silnika spalinowego na tył, w związku z czym do 50% z tych 25 koni i 360 Nm możemy mieć tutaj na tyle. W trybie offroadowym w zasadzie działa ten wał cały czas i cały czas przenosi nam napęd na tył.
Kolory i felgi. To jeszcze się zmieniło po lifcie, nawet nie tyle zmieniło, co uaktualniono gamę o nowe barwy, między innymi tę barwę, która nazywa się Mulberry Red. No i mamy takie naprawdę ładne, chyba 22-calowe albo 21-calowe, no na pewno duże. Tak, 22-calowe felgi, czarny ze srebrnym, wyglądają bardzo fajnie. To, co mamy my jeszcze w naszym egzemplarzu, to jest pneumatyka. I to jest pneumatyka, która działa trochę niezależnie od nas. To znaczy ona rzeczywiście podnosi i opuszcza samochód. Jest w naszym pakiecie Executive, to generalnie wersja wypasiona albo Ultra, plus pakiet Executive, który daje nam m.in. właśnie pneumatykę Bowersa Wilkinsa, skórę Nappa i parę innych dodatków. Natomiast w momencie, kiedy wysiadamy z samochodu, to on się obniża i teraz jest w minimalnym położeniu. Natomiast można go sobie podnieść do trybu offroadowego i zaraz sprawdzimy, jaka jest maksymalna różnica w wysokości. Bo Volvo absolutnie w żadnych materiałach nie chwali się tym, w jakim zakresie ta pneumatyka pracuje. Jeszcze można sobie maksymalnie go opuścić z poziomu bagażnika do załadunku na przykład. O i zobaczcie, teraz jest naprawdę niziutko. No i sprawdzimy teraz. To jest maksymalnie obniżone auto. Mamy centymetrów 80. Było. I teraz wchodzimy w tryb offroadowy. 80 było, a jest 88, nawet lekko ponad 88. Więc ten zakres pracy tej pneumatyki to 8 cm. Naprawdę sporo. Niemniej nie możecie podczas jazdy sobie podnosić ani obniżać samochodu, bo on robi to z automatu. Chyba że wejdziecie w tryb off-road, to wtedy dokładnie podniesie go do takiego poziomu, czyli o 8 cm. I te 8 cm robią robotę, ponieważ głębokość brodzenia w takim ustawieniu to 45 cm. Naprawdę sporo, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia po prostu z SUV-em. Czyli tutaj dotąd mniej więcej nawet próg będziemy mieli przykryty, a mówię o tym dlatego, że w pchewie to jest raptem tyle, czyli 20 cm. I teraz przyznać się, który ma takiego i zawsze się chwalił, że 20 cm. Teraz przechodzimy do bagażnika. I celowo sobie przygotowałem karteczkę, ponieważ Volvo jako jeden z bardzo niewielu producentów podaje kilka różnych pojemności bagażnika. I jak są wszystkie siedzenia złożone, i za drugim rzędem siedzeń, i jak on jest przesunięty, i do dachu, i do rolety. I teraz Wam tłumaczę tak. Jak wszystkie fotele złożymy, to do dachu mamy tutaj 2 metry sześcienne przestrzeni. 2 metry sześcienne, ponad 2000 litrów. Jak mamy złożony tylko drugi rząd, to za nim... No właśnie, i tego rozwiązania nie znoszę w Volvo, bo wystarczy, że zobaczcie, macie tutaj pasy bezpieczeństwa w ten sposób i musicie, nie ma ich gdzie zaczepić, nie można ich odczepić, więc żeby złożyć całkowicie roletę, to musicie tu w górę i teraz uważać na te pasy. No nieszczęśliwie jest to rozwiązane, ale jest, dobra. O, funkielnówka, trzeci rząd. Zobaczcie, będzie unboxing trzeciego rzędu. Więc jak teraz za drugim rzędem jesteśmy i mamy do samego sufitu, to mamy ponad 1000 litrów, 1035 dokładnie. Do tego poziomu to będzie 700 litrów, czyli tu, gdzie mamy roletkę, a jak będziemy mieli postawione te fotele, to mamy 356 po dach albo 306 litrów do roletki. Precyzyjnie wszystko opisane, ale jednocześnie wynika z tych danych fabrycznych Volvo, że bagażnik w benzynie jest o 40-46 litrów większy niż ten w pchewie. Co jest pewnym zaskoczeniem, bo my patrzymy na ten bagażnik i mówimy, kurde, przecież to jest 1:1. W pchewie też jest trzeci rząd siedzeń, bagażnik wygląda identycznie, gdzie podziało się tych dodatkowych 40 litrów. I Volvo też to tłumaczy w swoich informacjach, niestety nie w tych polskich, tylko trzeba sięgnąć głębiej na szwedzkie strony medialne i tam wszystko jest fajnie opisane, że tak dodatkowa przestrzeń to jest to jest wszystko to, co kryje się pod podłogą i we wszystkich schowkach, które tutaj mamy. Więc tutaj nam się wzięło te dodatkowych 40 litrów i dobrze, bo zobaczcie, w 7-osobowym aucie z wielkim bagażnikiem znalazło się nawet miejsce na koło dojazdowe. I ja to bardzo szanuję, że nie ma tutaj żadnego zestawu naprawczego, tylko jak coś się wydarzy na drodze, to sami możecie szybko sobie założyć dojazd, a oprócz tego, tu od pneumatyki pewnie
pompa. To możecie sobie rozłożyć. Tutaj macie jeden haczyk, tu drugi haczyk. Tutaj gumką możecie przymocować jakieś zakupy, żeby nie latały po bagażniku. Dobrze się to trzyma, dopiero jak mocniej pociągniecie, to się fajnie składa. Tu jest dodatkowy haczyk, tak, na jakieś pierdółki. Jeden 5 kg udźwignie, tu drugi 5 kg, razem 15. Tutaj mamy gniazdo 12V, żeby sobie podłączyć choćby lodówkę. Tutaj jeszcze gumeczka, która będzie nam przytrzymywała na przykład gaśnicę. Tutaj wgłębienie fajne. Tutaj mamy w podłokietnikach nawet schoweczki dla trzeciego rzędu siedzeń. No, jeszcze mamy siateczkę, która nam zabezpiecza przestrzeń bagażową przed tym, żeby się, jak zapakujecie te 1000 litrów bagażu, żeby to nie pofrunęło na głowy pasażerów siedzących z tyłu czy z przodu. O, nawet tu są jeszcze haczyki. No i to, o czym rozmawialiśmy, czyli możliwość obniżenia sobie progu załadunkowego do naprawdę sensownej bardzo wysokości, takiej, że łatwiej będzie tutaj wrzucić walizki. I teraz tak, w ten sposób tych walizek tu nie postawimy, bo widzicie, że nie wejdą pod roletę, ale jak zaczniemy je sobie układać w ten sposób, zobaczcie, daleko dosyć zajechały, i jak to sobie zrobimy z drugą walizką, o tak. Jeszcze sprawdzę, czy ta kanapa jest na pewno odsunięta na maksa do tyłu. Jest na maksa odsunięta do tyłu, nie są na maksa poła. No wtedy jak obniżyliśmy próg maksymalnie, to niestety klapa jednocześnie jest sporo niżej. Widzicie, dwie walizki, ale tu zostaje całkiem sporo przestrzeni jeszcze i normalnie roletkę będziemy w stanie zasunąć i zasłonić sobie to wszystko. Co w momencie, kiedy roletkę wymontujemy? Szkoda, że nie ma na nią miejsca tam pod podłogą, więc trzeba ją albo zostawić w domu, albo przewozić w bagażniku. Na szczęście, jak przewozimy w bagażniku, to zobaczcie, wejdzie nam na długość, co też nie jest oczywiste we wszystkich samochodach. A na szerokość? I nawet na szerokość nam wejdzie, więc można ją zabrać ze sobą. A nie jest to często spotykane. I teraz tak. Raz. Dwa. Trzy. Zobaczcie, 3 wielkie walizy, ile ja jeszcze mam miejsca. Tutaj z boku. Tutaj, od tej strony, plecaki, mniejsze kabinówki, sprzęt sportowy, supa zwiniętego. No jeszcze kajak można by tam wcisnąć. I to taki już nadmuchany albo po prostu zrobiony z włókna szklanego. No wygląda to naprawdę dobrze. Jeden z pojemniejszych zdecydowanie samochodów w tym segmencie, chociaż wcale nie najdłuższy, bo on ma niespełna 5 metrów długości, więc na papierze jest znacznie krótszy niż mówią takie twarde dane. Jak sobie rozłożymy ten trzeci rząd siedzeń z tymi estetycznymi pokrowcami, nie będziemy ich zdejmowali, nie? No, może nikt nie będzie tego używał, to drożej pójdzie jako używane. Niewiele brakuje, żebyśmy tą walizkę w pionie mogli tutaj zmieścić. Tak wejdzie bez najmniejszego problemu. Duża waliza, co też nie jest naturalne w tym segmencie, a jak jedziemy z kabinówkami, to raz, dwa, trzy, cztery, 5 kabinówek wchodzi bez problemu. Więc jak pojedziemy sobie w 7 osób na jakiś weekend, to nie powinno być problemów z zapakowaniem się, a już jak weźmiemy sobie materiałowe torby, które będzie... No gdzie do samego końca? No już daj spokój, Volvo, nie wygłupiaj się. No, przecież wiadomo, że się domknie. A jak sobie weźmiemy materiałowe torby i jakieś plecaki i ułożymy to wszystko tak, że zakryjemy sobie nawet tylną szybę, to nie będziemy mieli widoczności, ale tych gratów naprawdę sporo tutaj się zmieści i będziemy mogli przewozić sobie 7 osób. Pod względem praktyczności, jak uwzględnimy gabaryty samochodu, to jest naprawdę petarda. O, teraz maksymalnie przesunęliśmy do przodu te fotele. No jak widzicie, tam dorosła osoba nie usiądzie. Znowu jakiś dzieciak. Ale chciałem zwrócić właśnie uwagę na to, że naprawdę jest tutaj sporo miejsca na te stopy, sporo miejsca jest na kolana. Te siedziska są wyżej, więc siedzi się dosyć wygodnie. Mamy uchwyty na kubek, mamy te wspomniane schoweczki. To, czego mi brakuje, to brakuje mi na przykład portów USB-C. Albo USB zwykłych, nawet żeby dzieciory tutaj mogły sobie z nich ładować swoje urządzenia. Natomiast są nawiewy klimatyzacji dodatkowe. No, jest spoko. Naprawdę jest spoko. Jest to jedno z lepszych aut, jeżeli chodzi o przestronność tylnych tego trzeciego rzędu siedzeń w tym segmencie. Nie są to oczywiście fotele dla dorosłych osób, ale dzieciakom będzie tutaj
zaskakująco dobrze i wygodnie. Natomiast w sytuacji, kiedy tam w trzecim rzędzie nikt nie jedzie, to tutaj nie można absolutnie narzekać na brak przestrzeni. O, mamy nawet regulowane, zobaczcie, pochylenie oparcia wszystkich trzech. Wszystkie trzy fotele. No dawaj. To wszystko nowe jakoś ciężko pracuje. Wszystkie trzy fotele niezależną mają, zobaczcie, niezależne przesuwanie przód-tył w dosyć szerokim zakresie. Wszystkie mają pochylane to oparcie. Mamy tutaj dodatkowo siedzisko dla młodego jakiegoś gówniarza, który już wyrósł z fotelika, ale potrzebuje poddupnika. Mamy dwie strefy klimatyzacji, mamy dwa gniazda USB-C, które de facto wyglądają jak zapalniczka, jakby ktoś włożył tam taką, wiecie, ładowarkę a la zapalniczka. Tutaj wcześniej było zapewne gniazdo zapalniczki i rozwiązano to w ten sposób, żeby nie trzeba było przebudowywać tej konsoli, robić nowej taśmy produkcyjnej do niej, tylko w to miejsce wstawiono i zaoszczędzono trochę pieniędzy. Na stopy dużo miejsca, na kolana dużo miejsca, nad głową dużo miejsca. Fajna pozycja do jazdy w dłuższe trasy. Roletki do tego w oknach, proszę bardzo, w wersji Ultra. Piękna podsufitka w tym wydaniu Ultra, czyli w wersji wyposażeniowej Ultra. U nas jeszcze z pakietem Executive. Nappę mamy tutaj na fotelach, bardzo przyjemną w dotyku, czyli prawdziwą, naturalną skórę. Można mieć taką materiałową tapicerkę, wiodełkę. W tańszych wersjach jest również skóra sztuczna. Natomiast zobaczcie, że nie wszędzie dobrze tę skórę ułożono. Na przykład tu ona, mimo że samochód jest nowy, bo jeszcze ma trzeci rząd siedzeń w pokrowcach, no to już gdzieś jest tam pozagniatana. To samo tutaj. No nie wszędzie podoba mi się to, jak ją uszyto. I jeszcze tutaj nie ma tej perforacji. Z przodu jest perforacja, bo są wentylowane. Nie rozumiem, dlaczego skoro tam robili perforowaną, to nie mogli nawet bez wentylacji takiej perforowanej zrobić tutaj. Te fotele z tyłu są tylko podgrzewane. Moim zdaniem, jakby były perforowane, sprawiałyby jeszcze przyjemniejsze wrażenie. I nie tylko takie wzrokowe, ale nawet w dotyku. Nie można natomiast absolutnie przyczepić się do materiałów, z jakich zrobiono na przykład boczki drzwi. Tutaj coś, co udaje skórę z ładnym przeszyciem. Fajnie ta roletka chowająca się w podszybiu. To drewienko sprawia wrażenie naturalnego. Nie wiem, czy to jest plastik, czy to jest wtryskarki. Jeżeli tak, to udało im się to zrobić perfekcyjnie. Taką imitację, bo naprawdę jest w dotyku jak dobre drzewo, nawet czujecie te słoje, które tutaj ma, czy tam to nie są słoje, bo słoje są okrągłe, ale no powiedzmy usłojenie, czujecie normalnie pod paznokciem. Piękne, z prawdziwej, szlachetnej stali zrobione obudowy głośników. Fajna klameczka. Jedynie ten materiał sprawia wrażenie takiego plastikowego, tak bym powiedział. I ten, który jest na boczku, ale jest przynajmniej miękki, dobrze wyłożony. Zobaczcie, nawet to, co jest tu w środku, to nie jest zwykły plastik, tylko to jest takie lekko podgumowane i też ma swoją fajną fakturę. Nawet ta część tutaj jest lekko miękka, bo się ugina pod palcem. O, słyszycie, to nie jest taki głuchy, pusty odgłos, też ma fajne usłojenie. Środkowe miejsce zdecydowanie dla dzieciaków. Przez to, że jest tutaj wał napędowy, no to mamy troszkę podwyższoną tą część podłogi. Natomiast nawet na moje stopy jest miejsce na długość, więc jak tu będzie dzieciak, który ma rozmiar stópki 35 i 1,40 m czy 1,50 m wzrostu, to będzie mu tutaj najzwyczajniej w świecie wygodnie, szczególnie jeżeli będzie siedział na poddupniku, bo wtedy zobaczcie, tą dupkę będzie miał tutaj dalej i na nogi będzie miał spokojnie miejsce. Nawet zadbali o wszystko, żeby tu była ceratka, żeby przykrywała tę część fotela, żeby tutaj niczego nie zniszczyć. Przemyślane, fajne rozwiązania. O, to jest fajne, bo zazwyczaj ta część zagłówków jest plastikowa, tak jak tutaj na tych. Tu mamy plastik, a to mamy miękkie i przyjemne w dotyku. Nie jest to już prawdziwa skóra, moim zdaniem, tylko sztuczna, ale nawet całą tę część obito czymś skóropodobnym. Nie jest to spektakularnie miękkie, ale nie jest to też taki tandetny, chamski plastik. Bardzo ładnie to wygląda i generalnie ta skórka, to wykończenie wnętrza w takim kolorze cappuccino, taka kawa z mlekiem. Więcej mleka niż kawy, tak bym powiedział. Naprawdę robi wrażenie, jak ktoś obawia się jasnych, bo jasne się bardzo brudzą, to na tym tak bardzo brudu nie będzie widać. O, i tu mamy te fotele z perforacją i zobaczcie, że one już dużo ładniej, dużo lepiej wyglądają. Ta tylna kanapa niestety wygląda tak, jakby ją wzięli z tańszej wersji, tak bym powiedział. Jakby ją obszyli tańszą skórą, wzięli z tańszej wersji, bo te przednie fotele są znacznie lepsze.
W ramach liftingu zmieniono też wnętrze. Przede wszystkim dostało taki wielki ekran wystający z deski rozdzielczej, czyli znowu postanowiono zaoszczędzić sobie pracy i przede wszystkim kosztów. Wymontowano stary. Tutaj wstawiono ten, gdzie w miejscu wmontowano tam pod spodem tego starego ekranu mocowania, a to nam tak odstaje, wystaje, wygląda jakby to był po prostu przyczepiony tablet. No, jeżeli chodzi o estetykę takiego rozwiązania, mam wątpliwości, bo ono rzeczywiście zaburza taką czystość całej tej deski, a ja bardzo lubię szwedzki minimalizm. Bardzo, naprawdę bardzo. Wiem, że ten samochód ma swoje lata, wiem, że niektórzy już uważają, że jest stary w środku, ale naprawdę jak się tego podotyka, jak się pomaca tych materiałów, jak popatrzy na te szwy, na tę miłą tkaninę tutaj, na to drewienko, na to wykończenia, na wszystkie przetłoczenia tego, to wszystko może się bardzo podobać. To jest, słuchajcie, mięciutki. Nawet deska tutaj schowek jest mięciutki. Te boki są tu mięciutkie, to jest dosłownie kawałek plastiku i to bardzo dobrej jakości. Więc mówię, no tak mieszane mam uczucia co do tego, jak wygląda ten tablet, natomiast nie mam mieszanych uczuć co do tego, jak on działa, bo jest bardzo responsywny, bardzo szybki, jest oparty na systemie Android OS, czyli nie musicie już mieć nawet, nie musicie Google Mapsa mieć, przepraszam bardzo, ani Apple CarPlaya, ani Android Auto, bo wszystko macie wbudowane tutaj, nawet mapy Google, jak się zalogujecie do usług Google'a, to macie tu absolutnie wszystko. Możecie dodawać sobie aplikacje, streamingowe muzyki nawet i wszystko, czego potrzebujecie, więc jest naprawdę pod tym względem super. Nowe cyfrowe zegary, w zasadzie nową grafikę mają, bardzo minimalistyczną też, co mnie akurat nie przeszkadza. Ja akurat minimalizm lubię. Zobaczcie, wyskalowany tylko do 200 na godzinę prędkościomierz, bo maksymalnie i tak to auto pojedzie 180. Zmieniono delikatnie konsolę środkową, żebyśmy mieli tutaj ładowarkę indukcyjną w tym miejscu, łatwo, żeby można było połączyć telefon. Nieporozumieniem jest to, że jak chcecie korzystać z Apple CarPlay albo Android Auto, to musicie się po kablu połączyć, ponieważ bezprzewodowego połączenia tutaj nie ma. Pod fajną żaluzyjką 2 uchwyty na kubki, do tego też miejsce na telefon, jeżeli mój to jest za szeroki, bo jest jeszcze w takim grubej obudowie, ale jeżeli się nie ładuje, to możecie trzymać go sobie tutaj w tym miejscu. Oprócz tego schoweczek, który nie jest zbyt przepastny, ale bardzo ładnie też wykończony, wygumowany od spodu. Tę gumę od spodu można sobie wyjąć, żeby wyczyścić na przykład ten schowek. Tu są 2 gniazda USB-C i mamy 1 gniazdo zapalniczki. Trochę mało jak na taki samochód tych gniazd USB-C, bo tylko 4 w 7-osobowym aucie. Inni producenci potrafią już lepiej i więcej. Natomiast nie potrafią inni producenci naprawdę użyć tak fajnych, przyjemnych w dotyku materiałów. Powtarzam, to jest moja opinia, ponieważ ja jestem miłośnikiem skandynawskiego stylu, który polega na minimalizmie, ale też na detalach, a przede wszystkim na naturalnych materiałach. I tutaj te materiały naturalne bardzo fajnie i przyjemnie wyglądają, nawet jeżeli nie są naturalne, tylko są po recyklingu, to świetnie te naturalne materiały po prostu imitują. Działanie multimediów, tak jak mówiłem, sprawne i szybciutkie. No to chyba tyle. I jeszcze jeden fajny feature, jeżeli jedziecie z załadowanym po dach bagażnikiem, to macie teraz cyfrowe lustereczko. Klapa bagażnika jest otwarta, więc możecie sobie pooglądać niebo. O, widzicie, siedzicie sobie w aucie i oglądacie sobie niebo w lusterku wstecznym. O, ktoś zamknął. I cyk. I widzicie wszystko, co jest za samochodem. A jak chcecie przerzucić się w klasyczne lusterko, to tylko jeden ruch łapą. Bardzo fajne, praktyczne rozwiązanie, od kilku lat stosowane przez niektórych producentów i naprawdę zdaje egzamin, ale tylko wtedy, kiedy jedziecie albo nocą, albo macie bagażnik załadowany po dach. Nawet zobaczcie, słoneczniki to są zrobione... Co? Słoneczka, przepraszam bardzo. Są obszyte czymś... Nie, to jest... Ale jaja. Prawdziwa krowa. No czuć wołowinkę normalnie. Wydaje mi się, że są, słuchajcie, prawdziwą skórą obszyte. Wow! 250 koni to nie jest spektakularna moc. Umówmy się, biorąc pod uwagę wielkość i gabaryty samochodu. Podobnie newtonometry. 360 to nie jest zbyt wysoki moment obrotowy. Ale trzeba wziąć pod uwagę też specyfikę klienta, który kupuje Volvo. To nie jest klient, który lubi To jest klient, któremu ograniczyło Volvo prędkość maksymalną do 180 km na godzinę. On powiedział, okej, ja to łykam, ja i tak tyle nie jeżdżę. I wszystko o tym świadczy, że to jest samochód po prostu dla ludzi o spokojnym uosobieniu.
usposobieniu. Dla ludzi, którzy ponad osiągi przedkładają inne rzeczy, takie jak praktyczność, materiały, przejrzystość tego wszystkiego. Zobaczcie, nawet jeżeli chodzi o tryby jazdy, to w tym samochodzie mamy tylko dwa. Standardowy i offroad. Żadnego sportowego, żadnego eko, żadnego sport plus, po prostu standard. I standard jest tutaj komfortowy. Można sobie opór kierownicy ustawić na miękki albo na sztywny i nawet jak ustawicie na sztywny, to on nadal jest miękki. Jak jadę tak, to zobaczcie, jak on widać wręcz, jak on się po prostu buja na tej pneumatyce. Twardość zawieszenia miękkie albo sztywne, to jeszcze można zrobić, czyli utwardzić sobie zawieszenie, przy czym też różnica tutaj będzie znikoma w tym usztywnieniu tego zawieszenia. Natomiast co ciekawe, powiem Wam, że takie ruszanie z miejsca tym samochodem jest zaskakująco dynamiczne. Czuć, że ten silniczek elektryczny pomaga w tym. Nie tylko odpala ten samochód błyskawicznie, ale również nadaje mu takiej dodatkowej dynamiki przy tym pierwszym położeniu nogi na pedale gazu. Potem nie gra to żadnej roli absolutnie. Natomiast pierwsze takie położenie nogi na pedale gazu, mówię, kurczę, o tak zrywnie się, zbiera się, fajnie się zbiera. Zawias pneumatyczny. Mam tutaj mieszane uczucia, jeżeli chodzi o B5. W T8 bardzo mi się podobał, bo był bardzo komfortowy. Tutaj ten samochód, przez to, że jest prawdopodobnie lżejszy, około 250 kg od plugina, to tak troszkę pływa. On jest bardzo komfortowy. Szczególnie w tym miękkim ustawieniu. Mega, naprawdę. Natomiast mało jest poczucia tego, co dzieje się z przednimi kołami na kierownicy. Taki nie jest zbyt pewny w prowadzeniu na takich nierównościach. W T8, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie ze względu na wyższą masę własną, on był taki bardziej spójny, lepiej siedział na tej drodze i lepsze było wrażenie, jeżeli chodzi o kierowanie. Natomiast tak czy siak, nawet jak wszystko to sobie poustawiamy w sztywnym, to nadal to jest po prostu taki okręt na falach. Jakość powietrza. Ma filtry i zobaczcie, pokazuje podczas używania jak aplikacji, jak sobie udostępnicie, to pokazuje Wam, że wewnątrz samochodu jakość powietrza jest dobra, a na zewnątrz jest niska. Jakość powietrza i stężenie pyłków, wszystko Wam pięknie wypisze, co jest dobre, co jest złe, co w środku trzeba oczyścić. Na zewnątrz, pyłki na zewnątrz, pyłki, olcha, proszę, niskie. Wiechlinowice, wysokie stężenie jest pyłków, więc uwaga, alergicy. A jakość powietrza wewnątrz dobra, ale tutaj sprawdza tylko poziom tego PM2,5, czyli cząstek stałych. No jak się kupuje takie auto i wydaje na nie 430 000 złotych, bo tyle kosztuje ten w tej specce, egzemplarz dokładnie, no to chciałoby się, żeby tam jednak jakieś przyjemniejsze dźwięki dobiegały spod tej maski. A tutaj niestety jest słychać bardzo dobrze, że to są 4 cylindry i tylko 2 litry pojemności. To taka uwaga do tego silnika. Z rzeczy ciekawych mamy tutaj coś takiego, co nazywa się ISA, Intelligent Speed Assist. To jest, wiecie, ten dźwięk przed chwilą taki drażniący, jak przekraczacie prędkość, to ping, 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 daje Wam znać. Na szczęście można to bardzo prosto wyłączyć. Wystarczy tylko strzałeczkę w lewo. Słyszycie? Już się włączył, tak jest wyłączony. Ale oprócz tego można sobie ustawić, żeby reagował ten system na przekroczenie prędkości inaczej, czyli nie dźwiękiem, ale pedałem gazu. Teraz zacznę dodawać gazu i jak tylko auto zaczyna te 50 na godzinę czy inną prędkość, jaka obowiązuje na danym odcinku, przekraczać, to tak jakby wypychał delikatnie pedał gazu. Bardzo fajne, naprawdę fajne w odczuciach. 11 lat skończyła XC90 i te drobne zmiany dobrze jej zrobiły. Pomimo tego, że stylistycznie niewiele tutaj pokombinowano, to w tym samochodzie, jakby to dobrze ująć, jakby to powiedzieć właściwie, nie wali starym kapciem. Jest świeżym kapciem nadal. Nie czuć upływu lat po tym samochodzie, po prostu. Niestety w codziennym użytkowaniu
takim normalnym, będzie dużo paliwa zużywał. W mieście to będzie około 12-13 litrów, bo co z tego, że ma tylko 4 cylindry i 2 litry, i jak musi dźwigać naprawdę sporą masę, bo powyżej 2 ton. Jak pojedziemy sobie bocznymi drogami trochę, ale te przebiegi nadal dzienne będą niewielkie, no to powiedzmy, że tam zejdziemy z tym zużyciem paliwa do 10 litrów. Na szczęście zbiornik paliwa jest dosyć duży, bo ma ponad 70 litrów, więc nie będziemy musieli zbyt często zajeżdżać na stację benzynową, powiedzmy, że co 600 km. Można zrobić auto, które nie ma trybów Eco, komfort, sport, a jeździ przyzwoicie. Bo w wielu samochodach jest teraz tak, że rzeczywiście ze względu na emisyjność zrobiono tryb Eco, fatalnie działa ten mild hybrid wtedy, a tutaj zobaczcie, ja zdejmuję nogę z pedału gazu, on nie wyłącza mi silnika, nie robi żadnych dziwnych jakichś manewrów, w związku z czym za każdym razem tylko kładę nogę na pedale gazu i samochód po prostu jedzie. Czasami sobie zredukuje tylko bieg, ale nie musi włączyć silnika, przepiąć biegu i tak dalej. No jestem mile zaskoczony, powiem szczerze, działaniem tego mild hybrid tutaj. To jest naprawdę gaz wciśnięty dosłownie 20%, może 25%. I on naprawdę ochoczo zaczyna jechać i tak do 3,5, dosłownie 3,200 tysięcy obrotów, zmiana biegu. No, jeżeli chodzi o dynamikę tego benzyniaka, to jestem mile zaskoczony. Takie 67-68 na betonowej nawierzchni to naprawdę bardzo dobry wynik. Teraz wjedziemy na chwilę asfaltowej i zobaczycie, że spadnie nam do 66 na moment. - 66,5. Zajebisty wynik. I powiem Wam, że tak, nie tylko nie słychać silnika, ale nie słychać za bardzo nawet szumów powietrza. Pomimo, że mamy tutaj szklany dach, pomimo, że jednak powierzchnia czołowa jest dosyć duża, to tutaj jest bardzo przyjemnie, bardzo duży komfort akustyczny, zdecydowanie. I generalnie cała XC90 zachęca do spokojnej jazdy. To nie jest absolutnie typ auta, którym wyjeżdżacie i chcecie zapieprzać 160 na godzinę. To jest typ samochodu, którym jedziecie sobie z ograniczeniami, zgodnie z ograniczeniami prędkości i czerpiecie przyjemność z tego Bowersa, z wygodnych bardzo foteli, z masażu w tych fotelach. To jest inny, ktoś, kto rozważa kupno XC90 albo na przykład X5, to nie wie, o czym mówi, bo to są samochody skrojone pod zupełnie innych klientów. Zupełnie innych. No i co? Zużycie paliwa 9 litrów. I tak wynika z moich obserwacji. 120 na godzinę to jest 9 litrów. Tak musicie przyjąć. Jak to będzie 140 na godzinę, to już to będzie 10,5-11 litrów nawet. A szybsza dynamiczna jazda to będzie to i nawet 13-14 litrów. I to też podkreśla i daje do zrozumienia, że to nie jest samochód, który lubi zapierdzielanie. On pali mniej więcej litr mniej niż PHEV. Przy podobnej jeździe, z podobnymi prędkościami. PHEV przy 120 spalił nam 10 litrów. Więc jeżeli kupujecie XC90 głównie z myślą o jeżdżeniem w długie trasy, to zda egzamin lepiej niż PHEV ten T8. Owszem, T8 jest też szybsza, jest mocniejsza, ma super osiągi. Natomiast ma inaczej rozwiązany układ napędu na 4 koła. Ja wolę takie, jak jest tutaj. No i jest droższa o 50 tysięcy złotych. Jeżeli jeździcie po mieście i macie gdzie się ładować, to tak, PHEV będzie super rozwiązaniem, bo na co dzień nie będziecie w ogóle zużywali paliwa, a tam elektryk jest naprawdę sprawny i gwarantuje dobre przyspieszenie. Na autostradzie też pojedzie z wyższą prędkością, te 130-140 km na godzinę. No i koszty eksploatacji takiego PHEV-a będą niskie, natomiast no, nigdy Wam się nie zwróci. Nie zwrócą te 50 tysięcy złotych. No dobrze, trybu sportowego żadnego nie mam, więc zostaję w trybie standardowym. No przecież nie zrobię offroadu. Twardość zawieszenia ustawimy sztywne i to w zasadzie wszystko, co mogę tutaj zrobić. Tryb D. No i sprawdzamy. 7,7 przypominam, to jest czas według Volvo. Nieładnie zmienia skrzynia biegi przełożenia przy takiej brutalniejszej jeździe. Raz, że wolno, dwa, to są takie lekkie nawet szarpnięcia. Bardzo dobrze przy wysokich obrotach wyciszony silnik tam z przodu w komorze. Natomiast no, wynik przyspieszenia niestety nie powala. Ponieważ w realu to będzie tyle. Teraz Wam blisko pokażę, żebyście widzieli. O, proszę bardzo. O, jeszcze tak. O, bo silny ze swojej kamery nie umie tego dobrze pokazać.
Nieładnie zmienia te przełożenia. Oj, nieładnie. Troszkę lepiej. 8,22, czyli teraz równe pół sekundy gorzej niż podaje producent. No ale mamy wersję wypasioną, nie tylko w szklany dach, nie tylko w Bowersa, czyli dodatkowe wzmacniacze, w pneumatykę przecież, która waży kilkadziesiąt kilogramów, w silnego, który waży też dobrych kilkadziesiąt kilogramów. No więc, jeszcze pokażę Wam, żeby nie było, że coś ściemniamy. 8,22. Podejrzewam, że można tu zrobić jakiś tuning Polestara, czy tam Polestara, i będziemy mieli bardziej 300 koni mechanicznych. Pytanie, czy jest Wam to potrzebne w takim samochodzie. Wielka trójca niemiecka, Mercedes, BMW, Audi, wszyscy ścigają się na prowadzenie, na osiągi i należy to uszanować i akceptować. Tamte samochody zdecydowanie lepiej się prowadzą. Mają lepsze zawieszenia, lepsze układy kierownicze niż Volvo, lepsze silniki również, bez dwóch zdań. Nie ulega to najmniejszym wątpliwościom. Tam macie szerszy wybór, bo możecie sobie nawet wziąć diesla jeszcze, możecie wziąć sobie plugina, możecie wziąć sobie 6-cylindrowe silniki benzynowe, a nawet 8-cylindrowe. Volvo pojechało zupełnie inną drogą i z tego trzeba mieć świadomość. To jest samochód dla zupełnie innego klienta, który ponad frajdę z jazdy, ponad te 6 cylindrów, ponad osiągi i ponad prowadzenie przedkłada komfort jazdy, przestronność kabiny, materiały użyte do wykończenia wnętrza. Taki ogólny, wiecie, to porównałbym to do siedzenia w fotelu dentystycznym, gdzie macie dużo emocji, umówmy się, a siedzeniu na wygodnej kanapie w Ikei. To jest właśnie wygodna kanapa w Ikei. Rozwalacie się w niej, ale ona Was nigdzie szybko nie zawiezie. Ma to auto sporo wad. Zbyt miękkie to zawieszenie, zbyt luźno pracujący ten układ kierowniczy, w związku z tym bujanie. Mało pewnie czuje się na drodze przy wyższych prędkościach. Dużo pali ta benzyna, bo realnie jak będziecie naprawdę spokojnie jeździli, to 10-11 litrów średnio na bank. Więc dużo lepszym wyborem byłby diesel, którego niestety w ofercie Volvo już nie ma. Ale naprawdę ogromny bagażnik. Dodatkowo 7 miejsc i to takich miejsc, gdzie ten trzeci rząd jest przeznaczony dla trochę większych dzieciaków i śmiało zda egzamin i oprócz tego jeszcze trochę bagaży wejdzie tam z tyłu. Wygodna ta kanapa w drugim rzędzie, gdzie można się na dłuższą trasę po prostu rozwalić. Fajne rozwiązania, takie jak to lusterko cyfrowe. Bardzo przejrzyste, fajne multimedia. Wyciszenie, Bowers Wilkins, masaże w tych fotelach, wygodne fotele. To auto po prostu zachęca do odpoczynku. To jest auto dla ludzi, którzy po robocie nie spieszą się do domu, tylko chcą sobie spokojnie w swoim autku spędzić czas, słuchając muzyki, masując się, odpocząć. Bo w domu czeka na nich brzydka stara i drące się dzieci.